Siema, tu Wahacz. Opla Mokka postrzegać można jako podwyższoną wersję nowej Astry. Niestety w niektórych obszarach nie do końca tak jest. Nie zmienia to faktu, że mamy tutaj do czynienia z wciąż przyjemnym małym crossoverem, przyjemnym w szczególności w konfiguracji, w jakiej go dostałem. Konkretnie egzemplarz, który przedstawiam na tym filmie, należy do najbogatszej wersji wyposażeniowej Ultimate, a także pod maską ma mocniejszy silnik wyłącznie spalinowy, czyli benzynę 1.2 generującą 130 koni i połączoną z automatem. O podobieństwach z nową Astrą mówiłem nieprzypadkowo, ponieważ modele te oparte są o taką samą filozofię stylistyczną z charakterystycznym przodem nazwanym Visor i nawiązującym do modelu Manta z lat 70. ubiegłego wieku. Filozofia ta rozpoczęta została przez Mokkę w 2020 roku, kiedy to model ten został zaprezentowany i moim zdaniem była to bardzo dobra decyzja, bo względem czasów Crosslanda czy Grandlanda tutaj dostajemy samochód, który w końcu ma więcej charakteru z wyglądu. Względem Astry z kolei uważam, że Mokka wypada korzystniej, ponieważ trochę wyższe i mniejsze nadwozie lepiej komponuje się z opartymi o poziome linie detalami, a przez mniejsze rozumiem 415 cm długości i 179 cm szerokości. Dla porównania Astra ma 437 cm długości. W wersji Ultimate w Mocce dostaje się w standardzie 18-calowe felgi aluminiowe, a aby uczynić testowany egzemplarz bardziej niestandardowym, dołożono do niego opcjonalną czarną maskę i dach za 1000 zł, co w połączeniu z szarym lakierem tworzy ciekawy i groźny efekt końcowy, chociaż przyznam, mnie z tą czernią lepiej komponowałby się raczej jaśniejszy lakier. Wnętrze Mokki ma w sobie więcej ze starych Opli w postaci przycisków czy kierownicy, ale dostało już za to nowy tzw. Pure Panel, czyli czarną sekcję przed kierowcą, w którą niejako wtapiać się mają ekrany. Wciąż jednak kokpit jest tutaj ciekawszy niż w modelach tego producenta sprzed kilku lat, za sprawą różnych kształtów na desce rozdzielczej czy drzwiach, do których na przykład stary panel klimatyzacji mało pasuje, no ale efekt całościowy wypada ok. Panel klimatyzacji może porywająco nie wygląda, ale jest za to wygodny, ponieważ ma on fizyczną formę z istotnych rzeczy, tylko poprzez menu trzeba modyfikować kierunek nawiewu. Niestety klimatyzacja nawet przy najniższych ustawieniach dmuchawy pracuje dosyć głośno. Też dziwne jest to, że mamy dwa pokrętła, a tylko jedną strefę klimatyzacji. Oba zmieniają tą samą wartość, więc pewnie Oplowi jakieś dwustrefowe panele gdzieś w magazynie zalegały. Większa szkoda, że w testówce nie ma nowego oprogramowania systemu inforozrywki znanego z Astry, który jest super. To, co dostajemy tutaj, to jeszcze stare rozwiązanie, które już nie powalało wcześniej, teraz robi jeszcze gorsze wrażenie, mając porównanie. Na przykład brakuje tutaj bardziej informacyjnego ekranu domowego, mając tak dużą przekątną. Wynika to z faktu, że kiedyś to oprogramowanie było dostosowane tylko do mniejszych, niepanoramicznych wyświetlaczy. Gdy dorzucono tą panoramiczność, to po linii najmniejszego oporu wrzucono tam informację o temperaturze, biorąc pod uwagę jednostrefowość klimatyzacji Mokki. Jeszcze mniej mają one sensu. Na szczęście przełączanie pomiędzy najważniejszymi modułami odbywa się szybko przy pomocy przycisków na dole. Są tutaj też niektóre bolączki takie drobniejsze, na przykład fakt, że nie jest zapamiętywane ostatnie źródło dźwięku oraz to, że nie sprawia, jeśli chodzi o takie możliwości personalizacji, tego typu sprawy, to rozwiązanie specjalnie dobrego wrażenia pod kątem takiej nowoczesności. Jeśli ktoś jednak obsługuje na przykład telefon, jakiś system audio, tego typu sprawy, no to wciąż daje ono radę, ale na przykład gdybym wszedł do samochodu takiego jak Astra w salonie, po wyborze Mokki, że chcę ją kupić, to widząc, co dostaje się tam i co dostaje się tutaj, czułbym rozczarowanie. Żadnych zastrzeżeń nie mam za to do klasycznego dla Opla rozmieszczenia przycisków na kierownicy, bardzo wygodnego. Z prawej strony steruje się systemem audio oraz telefonem. Z lewej mamy obsługę tempomatu, można też włączyć grzanie kierownicy. Obsługa elektronicznych zegarów ma miejsce przy pomocy lewej manetki, można ją albo obracać, albo wciskać. Trzeba odrywać rękę od kierownicy, aby to zrobić względem przycisków, które na przykład mogłyby się znajdować gdzieś tutaj pod kciukiem, ale biorąc pod uwagę, że ten ruch i tak nie jest ogromny, no i też, że zbyt często się tego nie robi, to realnie użytkowo nie jest to żaden problem. Elektroniczne zegary oparte są w dużej mierze o z góry predefiniowane kompozycje eksponujące różne informacje, czy to z systemów bezpieczeństwa, czy też z nawigacji, tylko w jednym module osobistym można modyfikować to, co będzie tutaj i tutaj przy pomocy menu w systemie inforozrywki. Pomimo tego, że większość kompozycji jest jednak dla nas narzucona, to ich różnorodność jest moim zdaniem wystarczająca, aby korzystać z nich bezproblemowo przy różnych okazjach. Dodatkowo ten interfejs jest moim zdaniem estetyczny, też czytelny, chociaż przyznam, że takie cieniutkie kółeczka, jakieś linie, chociaż ładnie wyglądają, to obnażają rozdzielczość wyświetlacza, który nie ma jej złej, no ale przy takim projekcie interfejsu widać też, że nie jest ona jakaś wyjątkowo wysoka.
W górnych częściach deski rozdzielczej w testówce mamy miękki materiał o bardzo miłej dla oka fakturze. Podobają mi się również wstawki imitujące włókno węglowe, obecne są one również na drzwiach. Niestety najwyższe partie drzwi są twarde, nie wygląda to tworzywo jakoś bardzo plastikowo, ale jednak troszeczkę tak. Trochę niżej w wersji Ultimate mamy wstawki z Alcantary, co wypada super. Podłokietnik jest tak wystarczająco, powiedzmy, tylko miękki, że łokieć nie cierpi, ale mogłoby być bardziej trochę miękkie wypełnienie. W niższych częściach kokpitu mamy twarde plastiki o gorszej trochę jakości, ale przez ukształtowanie deski rozdzielczej nie zwracają one na siebie uwagi. Uwagę zwraca za to tunel środkowy, który jest pokryty fortepianową czernią i też taki mało natchniony jest ten design jego. Ona się brudzi, rysuje, kiepsko to wygląda, widać, że nie miał ktoś na ten element po prostu pomysłu, jeśli chodzi o detale, jakieś przyciski czy pokrętła. Wszystko działa ok, jest odpowiednio precyzyjnie wykonane, tak samo żadnego problemu ze spasowaniem nie było, więc ogólnie jakość stoi tutaj na niezłym, punktowo naprawdę dobrym poziomie, ale też przez obecność pokazywanych punktów słabszych nie ma się tutaj czym specjalnie zachwycać. Wraz z początkiem 2023 roku cennik Opla Mokki został uszczuplony o kilka możliwych do wyboru jednostek napędowych, ponieważ z oferty wyleciała benzyna 130 koni z manualem oraz diesel 110 koni mechanicznych, a na placu rynkowego boju pozostał ze spalinowców jedynie bazowy i bardziej miejski silnik benzynowy 1.2 turbo 100 koni mechanicznych z manualną skrzynią oraz wariant mający też 1,2 litra, ale 130 koni i automat z egzemplarza testowego. Został też elektryk 136 koni nazwany Mokka E. Obecne ceny względem 2022 roku poszły do góry nieznacznie, bo około 3000 zł, przy czym w testowanym Ultimate przy tej podwyżce należy postawić gwiazdkę, bo obecne dotychczas w standardzie matrycowe światła i nawigacja wymagają teraz dopłaty 8300 zł. W pozostałych odmianach takich zabiegów nie zauważyłem i przez to obecny cennik jest bardziej spłaszczony i Ultimate, chociaż wciąż najbogatsze, nie jest aż tak wersją zawierającą wszystko od razu na pokładzie. Jeśli ktoś poszukuje więcej sportowego klimatu, to ma do dyspozycji odmianę GS Line z pakietem stylistycznym, a najrozsądniejszą propozycją w cenniku jest moim zdaniem drugi od dołu Elegance, gdzie dostaje się chociażby aktywny tempomat, kilka innych systemów bezpieczeństwa, światła LED, automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania z kamerą cofania czy aluminiowe felgi, zatem ogólnie zestaw do takiego auta wystarczający. Testowany egzemplarz został doposażony maksymalnie, przez co z wyjściowych za Ultimate 135 000 zł zrobiło się niemal 147. Gdyby ktoś nie chciał iść od razu z całą kwotą do salonu, tylko wziąć testowany model w konfiguracji, jaką pokazuje w leasingu operacyjnym, to jako przykład, ile by to kosztowało, podam ofertę partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto weźmy za parametry 20% wpłaty własnej, czyli 20 744 zł, 4-letni okres leasingu oraz wykup końcowy 30%, co daje 31 116 zł i w takim przypadku miesięczna rata to 1643 zł. Link do oferty na Mokkę wrzuciłem w opisie filmu, jest tam też odnośnik do wynajmu długoterminowego na ten model, a na stronie Carlis Polska dostępne są też inne samochody. Silnik 1.2 turbo oferowany w Oplu Mokka to dobrze znana też z innych modeli tego producenta, jak i całej byłej grupy PSA konstrukcja trzycylindrowa. Zapewnia ona takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Paleta silników Opla Mokki aktualnej generacji wyraźnie pozycjonuje ten model dla osób, które nie potrzebują dużej mocy, ani nie planują stawiać przed samochodem większych wyzwań w terenie przez napęd przenoszony wyłącznie na przednią oś. Wciąż jednak 130 koni mechanicznych z egzemplarza testowego to moim zdaniem wystarczająca wartość na co dzień, aby móc bezpiecznie podróżować w normalnym tempie i jadąc w pojedynkę ani razu nie czułem, że brakuje mi dynamiki, również na drogach szybkiego ruchu. Trzeba po prostu racjonalnie na tę sprawę patrzeć i nie oczekiwać cudów po wciśnięciu prawego pedału. Silnik trzycylindrowy wymaga mocniejszego kręcenia, aby osiągnąć lepszą dynamikę i przy prędkościach pozamiejskich minimum 2000 obrotów jest tu wskazane. Na szczęście osoby tworzące oprogramowanie do 8-biegowego automatu zdawały sobie z tego sprawę i takie przygotowały, że skrzynia praktycznie nie schodzi wyraźnie poniżej wspominanej wartości 2000 obrotów.
Jest to rozsądne nie tylko z punktu widzenia dynamiki, ale również kultury pracy, ponieważ na niższych obrotach wyraźnie odczuwalny jest mniej zdrowy dźwięk silnika i mogą pojawiać się też wibracje. Tego typu zachowanie objawia się bez względu na prędkość, przy czym jadąc wolniej zrywność jest już ok i tylko dźwięk może negatywnie zwracać uwagę. Przy ponad 2000 obrotów sytuacja akustyczna się wyraźnie poprawia, jednak 1.2 turbo jak na współczesnego trzycylindrowca nie ma zbytnio wygładzonego dźwięku i warkot podczas wkręcania na obroty jest w nim obecny. Nie jest on bardzo zwracający uwagę i ma nawet według mnie trochę uroku, no ale fakt zostaje, że pod tym kątem w porównaniu z większością trzycylindrowej konkurencji silnik z Mokki wypada gorzej. Do skrzyni już za to zastrzeżeń nie mam, ponieważ poza odpowiednim trzymaniem obrotów też dobrze radzi sobie ona podczas przyspieszania. Wynika to z faktu, że różnica w dynamice przyspieszając z lekko ponad 2000 obrotów, a okolic 3000 obrotów nie jest jakaś ogromna, dlatego fakt, że dosyć mocno czasami trzeba wciskać gaz, aby taką redukcję wymusić, jest dla mnie akceptowalny, bo nie cierpią na tym osiągi. Z kolei na drogach szybkiego ruchu, gdzie wyższe obroty są wymagane, skrzynia łatwo wchodzi na minimum 3000 obrotów, nawet pomimo tego, że przy 120 km/h na obrotomierzu jest wartość około 2100. Automat oferuje też dobrą płynność i szybkość, która czasami przy kilkubiegowych zmianach nie jest natychmiastowa i czuje się, że skrzynia jako priorytet ma unikanie szarpnięć, ale przez charakterystykę silnika to nie przeszkadza i ogólnie automat w testowanym Oplu to konstrukcja, do której nie mam zastrzeżeń. Wciąż jednak szkoda, że z oferty wyleciał wariant 130-konny z manualem, ponieważ dla części osób byłby on kuszący ze względu na niższą cenę, a 100 koni mechanicznych może być gdzieś w trasie trochę czasami za słabe. Jeśli chodzi o spalanie egzemplarza testowego, to w Warszawie osiągałem wyniki w okolicach 7,5 litra na setkę, zwykłe drogi poza miastem to 5,5 litra, ekspresówki podwyższały wyniki do lekko ponad 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych komputer pokładowy pokazywał około 7,5 litra. Opel Mokka to samochód o bardziej spokojnym charakterze, nie tylko ze względu na układ napędowy, ale również sposób prowadzenia, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zawieszeniem o dosyć miękkiej charakterystyce, co skutkuje zauważalnym wychylaniem się nadwozia w zakrętach. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest też skuteczne neutralizowanie nierówności i fani komfortowych SUV-ów będą tu zadowoleni. Szkoda tylko, że w mocce nie dostaje się foteli certyfikowanych przez AGR, bo te, które są obecne w testówce, chociaż też ok, to jednak ustępują tym z innych modeli Opla. Układ kierowniczy również zestrojony jest tutaj neutralnie, przez co swoimi przewidywalnymi, wygładzonymi reakcjami premiuje bardziej spokojną jazdę i nie dostarcza za wiele wrażeń, przez co ogólnie samochód swoim stylem prowadzenia w ogóle do ostrzejszej jazdy nie zachęca, co jednak w modelu tego typu nie jest niczym złym. Maska w testowanym Oplu jest poziomo poprowadzona, później przód pionowo się kończy. Na masce jeszcze zwraca uwagę to przetłoczenie, które nie robi nic użytkowo, ale naprawdę fajnie się na nie patrzy, gdy się podróżuje. Frontowa szyba jest niezbyt mocno pochylona, co skutkuje dosyć krótkim podszybiem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy niezbyt masywny słupek. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, jest za to wyraźnie pochylona. Kamera cofania Mokki oferuje kiepską szczegółowość i rozdzielczość obrazu. Jest ona za to szerokokątna, dzięki czemu pozwala na tworzenie symulacji widoku z lotu ptaka, ponieważ te boczne sekcje, to co rejestrują, na podstawie ruchu samochodu rysują na widoku z góry, co jest przydatne na przykład podczas wjeżdżania w jakieś miejsca z liniami na parkingach, ale trzeba brać poprawkę, że jest to tylko namiastka takiego prawdziwego widoku 360 stopni, ponieważ to, co się dzieje po bokach samochodu, nie jest pokazywane w czasie rzeczywistym. Na ciaśniejszych przestrzeniach Mokka cechuje się dosyć żwawymi, pasującymi do auta tych rozmiarów reakcjami, przez co manewrowanie nie jest tutaj niczym męczącym. Przód samochodu przez swój kształt z jednej strony ułatwia parkowanie, ale z drugiej strony taka budowa powoduje, że maska sprawia wrażenie dłuższej niż jest w rzeczywistości, gdy się siedzi za kierownicą. Swoją drogą cały samochód, gdy patrzyłem na niego z zewnątrz, też odbieram jako większy niż sugeruje miarka. Wciąż jednak jak przychodzi co do czego, Mokka w mieście dobrze daje sobie radę. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla samochodów z byłej grupy PSA, co oznacza, że jak na mój gust mógłby być on trochę cieńszy i lżejszy, ale przez obłe kształty i nieprzesadzoną przedwysokość i tak nie ma jakiegoś większego problemu w kieszeni. Wykonany został bardzo solidnie. Mamy też tutaj dobrej jakości, lekko chropowaty czarny plastik oraz srebrne dekoracje.
Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu testowanego Opla jest w schowku na tunelu środkowym oraz w kieszeniach drzwi. Nie widać go za bardzo w kamerze, gołym okiem też nie zwraca ono uwagi. Instrumenty pokładowe są tutaj białe, co jeszcze potęguje ten neutralny efekt, co wypada ok pod kątem czytelności i tego, że nikogo taki dobór kolorystyczny nie powinien drażnić. No ale biorąc pod uwagę, że Mokka jest bardziej jednak designerskim modelem, to nie jest taki mający być po prostu standardowym crossoverem Crossland, jeśli chodzi o Ople, to coś więcej, jakieś LEDowe paski wyostrzające charakter by tutaj nie zaszkodziły. Nad światłami głównymi IntelliLux w Oplu Mokka ulokowane zostały LEDowe segmenty do jazdy dziennej, przekształcające się okazjonalnie w kierunkowskazy. Mają one dosyć prosty, ale wciąż wyrazisty kształt. W kierunkach w bocznych lusterkach też siedzą diody. Tylne oświetlenie pozycyjne nawiązuje projektem do tego z przodu, co pozytywnie wpływa na spójność. To, że też wszędzie zastosowano z tyłu LEDy, jeszcze ten efekt potęguje. Ogólnie Mokka po zmroku wygląda moim zdaniem naprawdę ładnie i styl oświetlenia pasuje do nadwozia tego modelu. Światła IntelliLux oznaczają matrycowe LEDy, których zadaniem jest takie pionowe wycinanie części wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a także maksymalizować doświetlanie poboczy. Rozwiązanie Opla postrzegam za jedno z lepszych, z jakimi miałem styczność, głównie ze względu na świetne wykrywanie innych pojazdów, ponieważ nawet na długich prostych samochód trafnie i szybko tworzył świetlny tunel, tak samo odpowiednio reagował, gdy auto wyjeżdżało zza zakrętu. Podczas jazdy za innym pojazdem też nie zauważyłem problemów z działaniem świateł, a ilość stref pozwala na tworzenie odpowiednio precyzyjnego, wyciętego obszaru. Dodając do tego dużą moc świecenia, dostaje się bardzo przydatnego elektronicznego pomocnika po zmroku, którego jedyną wadą jest wysoka cena i ograniczenie do wersji Ultimate. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to moje kolana stykają się z oparciami, na szczęście tylko lekko, no i też te oparcia są miękkie. Nad głową z miejscem jest lepiej, ponieważ nawet przy konkretnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik spalinowej Mokki ma 350 litrów pojemności. Dostajemy tutaj dosyć niski próg załadunkowy, umiarkowanych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Bagażnik po bokach oferuje jedynie po jednym haczyku na jakieś torby. W testowanym egzemplarzu znalazła się podwójna podłoga, której pozycją, wysokością można sterować. Pod tą właściwą mamy z kolei w testówce zestaw naprawczy, ale jest miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1105 litrów. Gdy półka bagażnika jest w wyższym położeniu, dostaje się z grubsza płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Opel Mokka jest ciekawą propozycją dla osób, które z jednej strony chcą mieć samochód ciekawszy z wyglądu, a z drugiej zależy im na charakterystycznym dla Opla rozsądnym podejściu, bo chociaż system inforozrywki testowany model ma przestarzały, to ogólnie sterowanie wszystkim na pokładzie jest intuicyjne i bez udziwnień. Dodatkowo dostajemy tutaj zwyczajne właściwości jezdne, które jednak spodobają się osobom chcącym po prostu wygodnie i bezpiecznie docierać samochodem do celu. Testowana wersja Ultimate jest co prawda najbogatsza, ale różnica nie jest już aż tak duża względem pozostałych, aby można było ją traktować jako ekscentryczną, zatem jeśli ktoś myśli o lepiej doposażonym tym modelu, to można wziąć ją pod uwagę. I to wszystko, co przygotowałem o Oplu Mokka. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!